Gdzie jestem? W Narni? Narni? Stary, w Narwi. A, w Narwi! Znamy miejscowość Narew. Jesteśmy otoczeni praktycznie przed murzem, przed lesiem Białowieży. A tam w tej miejscowości jest najmłodsza miodosytnia w Polsce. No, nie do końca miodosytnia, bo również robią cydry. Za chwilę do nich zajrzymy i zobaczymy, jak to tam przebiega, co robią, czy już mają jakieś miody, bo jeszcze tych miodów nie widziałem na rynku i mam nadzieję, że uda się zasięgnąć języka, co tak naprawdę tam się dzieje. Już teraz Was zapraszam, idziemy, ruszamy, do zobaczenia za chwilę. Marcin Steli-Woniuk, Tak jest. Piotr Marzenski, Cyd Podlaski. Tak, cyd podlaski, a niedługo miód podlaski. Niedługo Podlaski. Za chwilę to wyjaśnimy. A więc jesteście cydrownikami czy miodosytnikami? Jak to jest? To jest tak, że jesteśmy w sumie winiarzami, można powiedzieć, i robimy wina, czyli cydry, i miody, czyli wina. Także, bo to jest, technicznie to jest to samo, czy wino, czy cydr, czy miód to jest to samo. To jest napój fermentowany. Czyli może tak procentowo, to cydr stanowi większość Waszej produkcji, bo nazwa jest Cyd Podlaski. Firmy Miody Podlaskie jeszcze nie ma jako takiej, tak? Nie ma. Zaczynaliśmy po prostu swoją przygodę z tym wszystkim od cydrów, tak? Po prostu wpadliśmy kiedyś na pomysł, jak zaczynaliśmy, poznaliśmy się na studiach, po prostu Peter robił to od młodego, no pasjonował się tym i po prostu wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć od cydrów, tak? Na początku myśleliśmy o alkoholowym, tak? Bo cydry są alkoholowe, ale już w międzyczasie pojawi się też bezalkoholowy. Do produktów, jakie robicie, to jeszcze wrócimy. To teraz, żeby była jasność. Ty produkujesz cydry, a ty odpowiadasz za kontrolę jakości i konsumpcję, tak? Też. No ja tutaj jestem takim partnerem, że tak powiem. Miałem tutaj zaplecze, także tutaj Peter ma wiedzę, tak? I to uważam, że konkretną wiedzę, także tutaj połączyliśmy siły i po prostu... No, tak czy owak w takich małych firmach to my jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Za wszystko, tak. Jeden i drugi. I robiliśmy tutaj remont, i robimy razem fermentację, i robimy razem rozlewanie. Także to tak nie ma takich stricte ról tak do końca. Bo jesteście bardzo młodą firmą. Miody dopiero tu za nami fermentują, jeszcze nawet nie są zabutelkowane, o czym jeszcze zaraz wspomnimy. Powiedz mi, jest duża różnica w produkcji domowej, z której się jakby Twoja pasja wywodzi, w porównaniu z produkcją przemysłową, albo przynajmniej komercyjną, nazwijmy to. Znaczy są takie niuanse, o które trzeba bardziej zadbać, bo jak robimy wina domowe, no to w zasadzie zależy nam tylko na tym, żeby smak był odpowiedni, jakość tego produktu była dobra, a tutaj jak robimy profesjonalnie, no to oprócz tego, żeby smak był dobry i ta jakość była dobra, to musimy zadbać jeszcze o parametry techniczne tego miodu. To znaczy, żeby on miał odpowiednią zawartość alkoholu, żeby on miał odpowiednią kwasowość, czy inne tego typu rzeczy. I to w domowym winiarstwie się tego nie mierzy, natomiast w tym profesjonalnym już trzeba. Na przykład są duże zaskoczenia odnośnie zawartości alkoholu, że z tabelek wynika, że ten alkohol jest na takim poziomie, po czym jak mierzymy, to wychodzi, że jest zupełnie inaczej. A różnice, powiedzmy, w robieniu, nie wiem jakie były Twoje warunki domowe, kiedy robiłeś, powiedzmy, na 20 czy 50 litrów, a ten kontener mamy tutaj za 1100. Czy tu jest jakaś różnica w produkcji? Odczułeś to osobiście, czy...? Znaczy właściwie to nie jest to taka wielce odczuwalna różnica, ponieważ jakby w domowym winiarstwie, no to jakby radzimy sobie własnymi rękami i to jest
no, wymaga naszej pracy. Natomiast tutaj wspomagamy się urządzeniami, jakimiś pompami czy takimi rzeczami i ta produkcja nie jest jakby wielce skomplikowana. Nawet powiem tak, że ta profesjonalna produkcja jest o tyle łatwiejsza, że na przykład możemy kontrolować temperaturę, gdzie w domowych nastawach jest to olbrzymi problem, żeby ustabilizować temperaturę nastawu. I dzięki temu w sumie jest to dla nas łatwiejsze. To wyjaśnij, w jaki sposób kontrolujemy temperaturę w takich dużych zbiornikach? W takich tankach mamy płaszcz chłodzący, to jest tutaj. W nim pływa sobie glikol, który jest chłodzony chłodziarką, która stoi za tobą. A to się dzieje z powodu tego, że w czasie fermentacji temperatura nastawu wzrasta. Drożdże powodują to, że temperatura wzrasta. Dobrze mieć ją pod kontrolą, tak? Po to właśnie ten płaszcz chłodzący, żeby po prostu mieć kontrolę nad tą temperaturą, tak? I to jest, wtedy wyrób jest stabilniejszy, tak? I to na smak finalny też ma wpływ. Tak, oczywiście. Skąd bierzecie Wasze produkty? Do cydru wiadomo są nam niezbędne jabłka, no a do miodów potrzebny jest nam miód pszczeli. Tak. Tu mamy jeszcze wiśnie. Tak, mamy sok wiśniowy. My staramy się robimy te nasze miody na tej zasadzie, że chcemy nie dodawać tam wody i nie dodajemy, czyli robimy tak zwane bezwodniaki. I tutaj na przykład jak mamy ten zbiornik fermentacyjny, no to mamy wstawiony trójniak, gdzie bazą jest sok wiśniowy i do tego jest dodany miód, drożdże, pożywki. Wiśnia skąd A sok kupiliśmy od producenta soków po prostu. Mamy takiego dostawcę soku, który sprzedał nam taki duży worek, tak jak kupujemy sobie do domu te worki bag-in-boxy 3-litrowe do picia na przykład jabłko czy inne soki, no tak my kupiliśmy 900 litrów taki worek. Czy to jest lokalny dystrybutor? Nie, tutaj lokalnie nie mamy producenta takiego dużego wiśni i tu z województwa mazowieckiego. A jabłka? A z jabłkiem mamy tak, że mamy tłocznie w Łomży i tam kupiliśmy od nich sok już z wybranych przez nas odmian, taki, który wydaje nam się, że najbardziej podpasuje, czyli na przykład Eliza, Jonagold i tam te jabłka są, właśnie z tego soku są w zbiorniku razem z miodem. Czyli sami nie przetwarzacie tych owoców, ale macie pełny wpływ na jakość i gatunek tych owoców, przez to, że nawet wybieracie jakie jabłko chcecie użyć do... Popularność cydrów w Polsce był taki okres, że naprawdę były cydry na topie, wzrastała. Czy nadal wzrasta, czy zauważyłeś jakiś spadek popularności, czy to już się teraz utrzymuje na... Myślę, że to już jest na stałym poziomie. Chcielibyśmy, żeby ta popularność wzrastała, natomiast no nie jest to w żaden sposób ułatwiane dla producentów cydru. Znaczy też nie oszukujmy się, ten cydr nigdy nie będzie tak popularny jak piwo czy jak wino. Nawet w Anglii, gdzie spożycie tego cydru jest duże na osobę, no to jest nadal 2-3% spożycia piwa. Ale w Hiszpanii wspominałeś, że... W Hiszpanii, w Asturii, w regionie takim historycznie związanym z cydrem, tam to spożycie jest ogromne, bo tam jest 54 litry na osobę rocznie i to jest najczęściej spożywany trunek. I tam też jest jakiś specjalny sposób nalewania. Tak, tam cydr specjalnie się nalewa, bo pokażę. To jest taka specjalna szklanka cydrowa i bierze się butelkę 0,75, tam przeważnie są takie butelki i się przelewa z góry i ten cydr skapuje na rand szklanki, on się wtedy napowietrza i wtedy no, pijemy po prostu ten cydr, nigdy do końca, a resztę wylewamy. Taka jest tradycja. No dlatego, że wylewają, to mają takie wysokie spożycie. No nie wiem, bo też tradycja nakazuje, żeby tam 1/3 butelki zawsze zostawić niedopitą i też wylać. Zostańmy jeszcze chwilę przy tych cydrach, zanim wrócimy tutaj do tych miodów, które bardziej nas interesują, przynajmniej nas i mam nadzieję widzów. Czym się Wasz cydr wyróżnia na tle tych, które są generalnie dostępne na półkach sklepowych, bo jest ich trochę więcej niż parę lat temu, ale są to przede wszystkim produkty no, komercyjne, a produktów regionalnych no, trzeba troszkę jednak poszukać. No, nasze się wyróżnia tym, że jest to cydr produkowany po prostu porządnie. My dobieramy sobie jabłka, z tych jabłek jest tłoczony sok
i ten sok następnie idzie do fermentacji. Nie dodajemy wody i innych rzeczy, tylko to jest sok drożdży. Także Są drożdże i to jest wszystko, co jest w waszych cydrach właśnie? właściwie tak. To można powiedzieć naprawdę naturalny, zdrowy produkt, tak? Tak, naturalny produkt na pewno. No i na podobnej zasadzie robimy też miody. Miody właśnie w ten sam sposób, tak? Tak, tylko że tutaj zamiast, cydr ma to do siebie, że on naturalnie wytworzy alkoholu około 6%, może 7, może 5,5, to w zależności od tego, jaki ekstrakt mają jabłka. Natomiast, żeby uzyskać bardziej wysokoprocentowy trunek, no to trzeba w jakiś sposób dodać cukru fermentowanego i my tutaj, robiąc miód pitny, no dajemy ten cukier w postaci miodu, czyli takiego najszlachetniejszego w sumie cukru na rynku. Zdecydowanie. Czyli wyszliście od cydrów, żeby później naturalnie wprowadzić tą samą praktycznie technologię w miodach pitnych, tak? Dokładnie. I tu mamy jabłko, tak? Tak, tu mamy jabłko, mogę dać do spróbowania. Miód? Bo tak jak już wspominałem, te produkty jeszcze nie są dostępne w sklepach, a będą już, dziękuję. Już niedługo, no, musimy dokończyć ten miód. Jak widać, on jest jeszcze mętny, musi się sklarować, może troszeczkę musi poleżakować. Jak będzie w smaku odpowiedni, no to wtedy go będziemy wypuszczać. Bo ile on już tutaj leżakuje? On tu leżakuje, cała fermentacja trwa od grudnia. W grudniu zaczęliście go, tak? Pod koniec grudnia jest tam, czyli on będzie miał teraz 2,5 miesiąca, coś takiego. I planujecie wypuścić go na lato jakoś tak? Myślę, że tak, może nawet szybciej. No tak jak mówię, zobaczymy jak on będzie się układał w smaku. On już jest niezły, ale jeszcze troszeczkę potrzebuje. Bo zauważam, że taka szybka fermentacja jest bardzo charakterystyczna dla amerykańskiej produkcji miodów pitnych, gdzie praktycznie w momencie, kiedy fermentacja już ustaje, przy użyciu odpowiednich środków klarujących można po prostu ten produkt szybciej wypuścić na rynek. Czy właśnie w ten sposób wy chcecie działać? Chcemy działać tak w nowoczesnych technologiach winiarskich zdecydowanie. My do fermentacji stosujemy odpowiednie drożdże, odpowiednie pożywki, stosujemy odpowiednią temperaturę i pomysł, idea jest taka, żeby przeprowadzić tą fermentację w możliwie jak najlepszych warunkach, żeby była czysta i stabilna. Bo ja uważam, mam takie podejście, że te miody pitne, które historycznie były wytwarzane i mówi się o długim leżakowaniu tych miodów, były troszeczkę może źle robione. Wytwarzały się fuzle, takie alkohole wyższego rzędu i żeby się ich pozbyć, trzeba było wyleżakować ten produkt. I ten wyleżakowany produkt dopiero dać do sprzedaży. Natomiast jeśli zrobimy wszystko od początku do końca dobrze, to ten produkt, że to sam spróbujesz, jest praktycznie gotowy tuż po fermentacji. To jeszcze pociągnę Cię za język. Mówisz, że jakby kultywujesz tą nowoczesną produkcję napojów alkoholowych, ale czy to nie wynika z tego, że jednak macie ograniczoną powierzchnię tanków, czy rzeczywiście zawsze byłeś bardziej skłonny do tego, żeby w momencie jak fermentacja ustaje, jak najszybciej przygotować ten produkt do spożycia? To, że mamy mało tanków, to jest jedno, ale bardziej mi tu chodzi o smak, bo to, że jeśli będę miał efekt taki, że po leżakowaniu ten produkt będzie dużo lepszy, no to okej, to ja będę leżakował. Natomiast jeśli on jest od razu dobry i leżakowanie nic temu produktowi więcej nie da, powiedzmy, nie wiem, jak będzie leżał 3 miesiące, a pół roku, to między 3 miesiące, pół roku, a rok nic się nie zmieni, no to w sumie po co mam to robić? Czyli produkt, który od Ciebie trafi na półki, jest gotowym produktem już do spożycia. Leżakowanie nawet w butelkach też za bardzo mu nie pomoże, tak? No raczej nie. Po prostu wysyła produkt, który taki chcesz, żeby był i on jest gotowy do spożycia. Okej, rozumiem. Powiedz mi, bo wspominałeś o drożdżach. Czy drożdże dostosowujecie, nie będę się pytał tutaj o jakiś szczep, ale czy dostosowujecie do trunku, czy macie we wszystkich miodach pitnych, wiadomo jest inny na pewno szczep niż w cydrach, ale czy szczep drożdży jest dostosowany na przykład do jabłka czy do wiśni? Tak, jest dostosowany. Tutaj na przykład w jabłku chodziło mi o to, żeby wydobyć jak najwięcej aromatów
i wydobyć jak najwięcej takiego cukru niefermentowalnego. Wziąłem te drożdże ze względu na aromat w winie białym, bo piłem wina białe robione na tych drożdżach i zachwyciły mnie w sumie te aromaty, więc stwierdziłem, że do białego wina, jakim jest miód pitny jabłkowy, będzie to odpowiednie. No i tak to było zaszczepione, natomiast tutaj jeszcze w trakcie fermentacji zmieniłem na drugie drożdże, żeby dofermentowały. Czyli tu są jakby dwa szczepy drożdżek, tak? Tutaj akurat są dwa szczepy drożdżek. Nie obawiałeś się jakiegoś konfliktu, powiedzmy, w przyszłości, że jedne drożdże zaczną ubijać drugie? No to jak ubiją, to ubiją. Ciekawe podejście. To zdradzisz jakie drożdże, czy nie? Tak, tutaj są, na początku były UCLM S325, a później zmieniłem na drożdże BC103S. Czyli generalnie one są chyba dostępne nawet? Tak, dostępne są na polskim rynku. Jest firma, która zaopatruje winiarzy, miodosytników i spokojnie można od nich te drożdże kupić, też w malutkich paczkach. Mętny to wiadomo, jest jeszcze on nie jest wystarczająco odleżany. Jeszcze przypuszczam, że musiałby poleżeć, bo aromat drożdżowy się tutaj unosi, ale jednak jabłko przede wszystkim tu się przebija. Jakie tu są jabłka w tym? Tutaj jest Eliza i Jonagurt. Nie znam się na jabłka. Czy to są jakieś jabłka kwaśne, słodkie? Eliza jest taka, oba te gatunki jabłek można powiedzieć, że są deserowe, natomiast Eliza jest w stronę jabłka kuchennego, takiego do gotowania, czyli ona jest bardziej taka taniczna niż takie zwykłe jabłko i Jonagurt jest raczej jabłkiem takim deserowym. Bardzo dobry trunek. Pierwsze co się rzuca w oczy jako pozytyw. Bardzo dobry balans właśnie między jabłkiem a miodem. Tutaj fajnie to jest. I to jest trójniak, tak? Wspomniałeś? Tak, to jest trójniak. I on jeszcze będzie domiadzany? Nie, on już jest gotowy. Jest gotowy, to będzie czekał tylko na sklarowanie i butelkowanie. Klarowanie, butelkowanie, ewentualnie filtrowanie. To zobaczymy jak to będzie. To jeszcze raz. Trzymasz kciuki, że produkt pojawi się na półkach. Kiedy? No, myślę, że za miesiąc. Za miesiąc już możliwe, że się pojawi. I teraz, skoro już mówimy o sklepowych półkach, gdzie można Wasze produkty dostać? To są w różnych miejscach, ale najczęściej to są restauracje. Ale tu lokalnie? To lokalnie tu restauracji w Narwie niestety tak nie ma, ale w Białymstoku czy w innych miejscowościach takich tu można... Możemy wymienić restaurację, gdyby ktoś szukał konkretnie produktu Waszego. Będziesz może pamiętał, czy... Kilka mam w pamięci. To może inaczej. Jest strona internetowa, na której gdzieś to można... Znaczy mamy na Facebooku taką mapkę zrobioną, gdzie można odnaleźć, gdzie są nasze produkty. Odsyłamy do Facebooka. Facebook jest Miód Podlaski czy Cyd Podlaski? Okej. I rozumiem, że to będzie jakby taka wiodąca marka. Tak, zdecydowanie. Poza restauracjami w sklepach jesteście dostępni? Tak, w niektórych sklepach jesteśmy dostępni. Mamy dystrybucję poprzez hurtownię alkoholi taką regionalną w Białymstoku i oni dystrybuują do sklepów spożywczych. Czyli w Poznaniu nikt nie dostanie tego trunku. Jest to typowo lokalny produkt. Ten tank ma ile? 550 litrów, natomiast nalane jest, tutaj mamy obecnie 493 litry z tego co pamiętam. Okay, czyli to będzie z 450 butelek, tak? Bo butelki będą... Nie, butelki będą półlitrowe, także to będzie w okolicach 900 butelek. Okej, rozumiem. No jeszcze zobaczymy ile stracimy na klarowaniu i na filtracji. Oczywiście. A przewidywana cena? Bo rozmawiamy trochę o jeszcze jakby abstrakcyjnym produkcie, może nie abstrakcyjnym, ale produkcie, który jeszcze nie istnieje w swojej finałowej formie. Myślę, że na półkach w sklepie on będzie kosztował w okolicach 40 zł. Myślę, że jest to jak najbardziej dobra cena na świetnie zbalansowany miód. Mówię, on jeszcze potrzebuje trochę, bo tutaj troszkę aromaty drożdżowe się przybijają, ale to są rzeczy, które zdecydowanie można jeszcze, dając mu odrobinę czasu, wyplenić. Wiśni nie jesteśmy jeszcze w stanie spróbować, tak? Znaczy możemy spróbować, natomiast ona jest wytrawna, ona jeszcze będzie wykańczana miodem, bo ona musi przefermentować do swojego procentu. Dzisiaj możemy zmierzyć zawartość alkoholu w tym miodzie i zobaczymy na jakim ona jest etapie. I wtedy jeśli ona będzie w porządku, no to musimy dodać miodu, żeby miód był i zgodny z ustawą i ze smakiem. To co, idziemy zmierzyć alkohol? Możemy mierzyć. Dobra.
Jesteśmy w Narwi, tak? W Narwi. W województwie podlaskim, jakieś 40 km od Białegostoku. To nie jest duża miejscowość, tak? Nie, raptem mieszka tutaj, nie wiem, około 2000 mieszkańców, tak? Także tutaj lokalna firma zatrudnia więcej ludzi, jak mieszka tutaj w tej miejscowości. Okej. Także... A jak was lokalna społeczność odbierze? Myślę, że nie, tutaj jak nas odebrali, szczerze mówiąc, jakiś tam plotek większy nie słyszałem. No po prostu ludzie są trochę zdziwieni, że akurat, bo nigdy nie słyszeli o takim czymś. Próbują? Tak, próbują i szczerze mówiąc w każdym przypadku smakuje, tak? Że mówię, że to coś innego, tak? Że wcześniej tego nigdy nie próbowali, że w porównaniu na przykład jak cyt do piwa to w ogóle no, dwie różne rzeczy i jest takie pozytywne zaskoczenie, że naprawdę mi to smakuje. Czekajmy aż spróbują miodu pitnego. No myślę, że tutaj będzie sztos. Turyści są waszym głównym, powiedzmy, może nie targetem marketingowym? Myślę, że do tego będziemy dążyć, bo przecież sprzedajemy nasze trunki dla restauracji, tak? Tutaj przecież byliśmy już w hotelach, na przykład w Białowieży, w dwóch, tak, Żubrówka, Białowieża, są zainteresowani, próbowali nas cyt, także tutaj myślę, że będą jeszcze trwać rozmowy, bo to jest na etapie rozmów, ale już przykładowo Białowieża jest zainteresowana pewno naszym miodem, tak? Bo akurat w Białowieży jeden hotel robi swój browar, tak? Okej. Cydry, przez to, że mają swój browar, to akurat z cydrami tak średnio są zainteresowani, ale miodem jak najbardziej. Także tutaj myślę, jak taki warszawiak przyjedzie sobie, nie wiem, zjeść jakiegoś schaboszczaka z żubra, to będzie chciał na przykład zapić to miodem. Czy jakoś o tej, nie wiem, trawy żubrowej, żubrów będziecie się odwoływać w przyszłości? No myślę, że tak. Przecież nazwaliśmy nasz cyt podlaski, tak? Tak samo nasz miód będzie miał nazwę też podlaski, tak? Miód podlaski, także tak, jak najbardziej. No to jeżeli jesteśmy przy nazwach, jaką nazwę będzie miał wiśnia? No to jest w tym momencie trójniak wiśniowy, tak? Tak, znaczy to będzie miał nazwę miód podlaski wiśniowy. I to samo będzie z jabłkiem. Miód podlaski... Tak, jabłkowy. Dobrze. Etykieciarka, a jak etykieciarka to etykiety. No, jak sami widzicie, dzisiaj jesteśmy troszkę jeszcze przed premierą, przed narodzinami. Jest. Te miody już tam są. Ale to może i dobrze. Nie, no próbowaliśmy jabłko i naprawdę jest potencjał i to jest etykieta do jabłka. Mamy też już wiśnię wstępnie zabutelkowaną, tutaj jeszcze tak prowizorycznie kapturek, którego nie wiadomo jaki kolor będzie, ale skłaniają się do tego. Myślę, że ten. Ale muszę przyznać, że etykiety naprawdę... Chcielibyśmy ogólnie, żeby on się wyróżniał, tak, na półce, bo wiadomo, konkurencji jest, tak, a on ma być takim oryginalnym produktem, że tak powiem, no myślę też ekskluzywnym, dlatego no, wpadliśmy na taki pomysł tego typu etykiety. No zobaczymy, jak to się nam przyjmie. No, wygląda według mnie ok. No. I tutaj wiśnia będzie na białym tle, jabłuszko planujemy zrobić na czarnym, tak? Z tym, że jeszcze tutaj może będą delikatne zmiany odnośnie kolorystyki jabłka, żeby na przykład zmienić biały na przykład złoty, tak? I to będzie robione na tej etykieciarce? Tak jest. No, myślę, że sobie z tym poradzi. Wydajność jej to jakieś tam do 400 butelek. No średnio 300-400, zależy od operatora, tak? Ja zrobię 400, ktoś inny zrobi mniej. Okay. Już masz wprawę, tak? No już mam wprawę, także sprzęt się spisuje, powiem, no wiadomo, nie jest to jakaś taka profesjonalna, znaczy może nie tyle, że profesjonalna, ale daje radę. Wasze rozmowy do filmiku z miodosypnienia gustowskiej, jak tam wygląda etykieciarka, pomijając rozmiar jest mniejsza, ale też daje robotę. No jeszcze mieliśmy wcześniej samoróbkę, także tam to... Tam właśnie też taka jedność, tak? Także stopniowo może za 5 lat już będzie linia do etykietowania, nie ręczna. Czy to jest półautomatyczne, tak? To tak będziemy dążyć. Etykiety to też trochę marketing. I teraz dokończ zdanie. Miód podlaski to? Najlepszy miód na Podlasiu. Może nie, może inaczej, może jeden z lepszych miodów na Podlasiu, tak? A, cyt podlaski to? W pełni naturalny wyrób, który jest w 100% robiony ze składników z Podlasia, z jabłek i no, sok pochodzi z Podlasia. No tutaj akurat jeszcze wiśni nie dostaliśmy, ale będziemy może w przyszłości robić. Planujemy
pozyskiwać nasze surowce z Podlasia. Po prostu nazwa zobowiązuje. Myślę, że tak, że to powinien się celować w to, żeby to być jak najbardziej regionalnym produktem. Ja wiem, że czasem nie wszystkie produkty można znaleźć lokalnie, No właśnie. albo przynajmniej można, czasami też cena jest barierą. Ale może kierować tak produkcję, żeby jednak wasz finałowy produkt był Już typowo... na samym początku stawialiśmy na jakość. Chcemy robić naprawdę produkty naturalne. Uważam, że to jest na czasie. Tu jest tak napisane, bez kompromisów. Także to chyba świadczy trochę jak... Tak, po prostu na samym początku twardo ma być ta jakość i tyle, tak? Także tutaj wiadomo, nie na wodzie, na soku, chociaż tradycyjny miód też jest dobry i też na wodzie. My się zdecydowaliśmy jednak... Trochę to pewno wynika z tych cydrów, że tu nawet Tak, doświadczenia tak, i... po prostu wpadliśmy na taki pomysł i myślę coś innego, tak? Najbardziej, rzeczywiście. Bez wodniaków chyba w Polsce, znaczy są, ale generalnie nie ma takiej miodosytni, która by się specjalizowała tylko i wyłącznie. No to właśnie, no, chcemy być wyjątkowo w PEW. Trzeba się wyróżniać. Trzeba się wyróżnić, no właśnie tym chcemy się wyróżnić. Jak to nam wyjdzie na rynku, czas pokaże. Dobra, idziemy zobaczyć, bo wydaje mi się, że Piotrek już tam zaczyna kończyć i będziemy mogli zmierzyć alkohol z wiśni. Piotr, możesz nam powiedzieć, co to za urządzenie tutaj? Tutaj mamy destylarkę i ona w zakładzie nam służy do pomiaru alkoholu pośredniego. Bo alkohol wydawałoby się, że mierzymy za pomocą gęstości, ale to jest bardzo nieprecyzyjny pomiar, szczególnie jak mamy do dyspozycji takie cięższe owoce, jak wiśnia, jak jabłko. Okej, to fajnie, że wspomniałeś, bo generalnie w domowych warunkach, no to najczęściej właśnie mamy fiolkę z miodem pitnym, wkładamy pływaczek i sobie odczytujemy poziom, czy to właśnie BLG, czy Starting Gravity. No ale tak mówisz, że nie jest to do końca taki miarodajny No nie jest, wynik. nie jest, bo jest dużo cukrów niefermentowanych, jest dużo ekstraktu i oczywiście tam sobie robimy to na zasadzie różnicowej, tak? Startujemy z BLG takiego, wyfermentowało nam do, nie wiem, do jakiegoś tam innego i na zasadzie ile tego cukru zostało przejedzone przez drożdże, wyznaczamy zawartość alkoholu. Natomiast wyniki są bardzo zafałszowane zawartością tych cukrów niefermentowanych i innych ekstraktów. I dlatego robimy to za pomocą destylacji. Okay. I w tym celu to się robi tak, że pobiera się daną objętość próbki, czyli sobie pobieramy, tak jak tutaj do tej kolby miarowej, na przykład 500 ml miodu. Odfermentowujemy go do momentu, aż nam się wyłączy, bo to jest takie zabezpieczenie termiczne, aż nam się wyłączy, dofermentuje do końca, oddestyluje do końca i wtedy wlejemy sobie ten destylat znowu do kolby miarowej i uzupełnimy go znowu do objętości 500 ml wodą destylowaną. Destylowaną dlatego, żeby nie miała żadnych zanieczyszczeń, żadnych Dokładnie minerałów, niczego, tak? Tak, dokładnie tak. Okej. I wtedy zmierzysz to za pomocą właśnie zwykłego pływaka? I wtedy tak, mierzymy za pomocą pływaka, natomiast pływak też musi być certyfikowany, legalizowany ze okej. wszystkimi papierami. Czyli generalnie nie refraktometrem, bo to też nie jest idealnie jakaś bardzo, bardzo miarodajna metoda? Tak, też nie refraktometrem, to mierzymy alkoholomierzem, a najlepiej termoalkoholomierzem, czyli zbudowanym termometrem, bo nawet różnica przy pomiarze 1 czy 2 stopni strasznie nam ten wynik potrafi zaburzyć nawet o 0,5% albo o cały procent alkoholu. Czyli generalnie teraz ten proces tutaj sobie zachodzi. Generalnie najprościej można powiedzieć, że jest taki, no nie wiem, czajnik, który podgrzewa nam, gotuje nam tą próbkę miodu pitnego i co, para? Przechodzi przez jakieś para wodna razem z alkoholem, no bo pierw wiadomo, alkohol paruje w 70 tam kilku stopniach. On sobie na początku ścieka, później jest ta para wodna, a zostaje sama taka, sama Czyli to, co zostanie na dnie, to będzie po prostu jakiś tam osad, zanieczyszczenie, to wszystko, co nie jest... zanieczyszczenia, kwasy, to jest bardzo ciekawe w smaku, później sobie spróbujecie, ale no, a tutaj zostaje woda z alkoholem. No dobra, to myślę, że jak to się skończy, to zmierzymy i pokażemy. Okay, czyli generalnie ta destylarka skończyła pracować. Tak. Cały ten destylat nam przekapał do rozbiornika i teraz co? Teraz do kolby miarowej wlewamy ten destylat. Czyli generalnie to jest jakaś tam różnica oczywiście między Jest tym, różnica, dokładnie. Mieliśmy 500 ml, oddestylowane jest tam 435-6 ml i to trzeba dopełnić wodą destylowaną
Do 500 ml. Żeby mieć tą samą pojemność, Objętość, żeby mieć początkową. tą samą. Także sobie uzupełniamy. Ważne, żeby on był suchy i żeby temperatura była 20 stopni, no nie? No na stałe. I to już pokazuje Ci wynik Tak, i to już jest alkoholu, tak? procentowo. Czyli to ma około, to jest co, no, nie ma 14, 13,5 jakieś, nie? Coś takiego. pewnie. 13, No musi się ustabilizować, no i tutaj musimy odczytać też temperaturę 20 stopni, żeby była. 22, 3 stopnie. Tak, 22 stopnie. No to trzeba by było go chłodzić troszeczkę. No, ale już tak patrząc na szybciutko, no jest około 13,8%. 13,8 myślę, że jak temperatura spadnie, no to będzie tak 13,5. Coś takiego. Czyli jeszcze troszeczkę musi dofermentować. Jeszcze trochę musi dofermentować. Aha, i to jest najbardziej prosta i najbardziej dokładna metoda pomiaru alkoholu. Tak. No i to już chyba było na tyle. Bardzo dziękuję, że nas ugościliście u siebie w miodosytni i cydrowni w jednym. Ale jednak jeszcze mam po jednym pytaniu dla Was ostatnie. To są pytania z cyklu dziwne pytania do miodosytnika. Okej. Gdybyście mogli się napić miodu pitnego bądź cydru z dowolną osobą z historii, w ogóle żyjącą również, kto to by był i dlaczego? Może zaczniemy od Petera, Właśnie, bo... od Marcina to jest dobry pomysł. O Jezu, to nie zaskoczyłeś tym pytaniem, to trzeba być bardzo kreatywny. Z kim bym się z chęcią napił miodu? Możesz wybrać dowolną postać historyczną, nawet fikcyjną, jeżeli byś chciał. Jakoś bohatera książki, O na Jezu. przykład, nie musi być żywa. No to ja mam teraz przed oczami wysoką blondynkę. Na przykład Margot Robbie, którą na przykład ubóstwiam, tak? Bo Kto z kogo? Margot Robbie to jest taka aktorka, która nie mam grała w pojęcia. takich amerykańskich produkcjach. Tak? No i jest taką bardzo intrygującą osobą i myślę, że z chęcią bym się z nią napił. Czegokolwiek, ale najlepiej miodu albo cydru. A ty? No ja wiem, ja to tak może bardziej z takiej technicznej branży, to bym chętnie się napił na przykład z Edisonem. No chciałbym sobie z nim porozmawiać, jak to tam kiedyś się żyło i jak on podchodził do różnych rzeczy. Myślisz, że zarówno Edisonowi, jak i, przepraszam, nie pamiętam, Margot Robbie potem. Margot Robbie. Dobrze, nawet nie. zasmakowałyby wasze miody podlaskie? Na pewno. Tak? Myślę, że miód zdecydowanie, bo cydr to różnie. Ale miodek myślę jak najbardziej chyba nie znam osoby, komu chyba by nie smakował miód pitny. To ja mam do Was inne pytanie. Jeżeli przyjmiemy sobie taką zasadę, że powiedzmy piwo to jest powiedzmy muzyka popularna, muzyka pop, wino to powiedzmy muzyka klasyczna, to jaką muzyką uważasz, że jest miód pitny i cydr? No, ja to tak całe życie w muzyce rockowej, więc jak dla mnie no to rock. Ale to jest taki rok, nie wiem, klasyczny, Raczej czy takie ciężki? ballady lżejsze. Ballady. Jeśli chodzi o miód, no to myślę, że lżejsze ballady. A dla mnie w sumie ja lubię też ciężką muzykę, rock, także może przy disco polo. A to cydr czy miód? Cydr. Cydr to disco polo. Tak, cydr to disco polo, A a miód? miód? O Jezu, tutaj miód, to może jakiś chill out, przy miodku. To jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy można Was tutaj odwiedzić? No, Wy nas ugościliście, bardzo Wam dziękujemy. Czy gdyby ktoś chciał Was odwiedzić, czy może wejść do Was z ulicy, czy raczej powinien zadzwonić, próbować się umawiać mailowo, czy raczej nie zapraszacie gości z zewnątrz? Jak to wygląda? Zapraszamy gości z zewnątrz, ale trzeba się z nami umówić, bo nie jest to jakby główna nasza działalność. Na razie robimy to poza normalnymi pracami, więc trzeba się wcześniej znaleźć. Ale jest możliwość, gdyby ktoś był tu na Podlasiu. Jak najbardziej. Zachęcamy. Kontakt na Facebooku chyba będzie najłatwiejszy. Wtedy można spróbować. Na chwilę obecną. I na pewno chłopaki Wam pokażą, jak robią, a może uda się też zdegustować coś. Czyli cydr podlaski, miód podlaski to kolejna miodosytnia na mapie Polski, na mapie, którą Kings of Mead odwiedziło. Zapraszamy Was tu serdecznie. Nie możemy się doczekać, kiedy Wasz miód trafi na sklepowe półki. Mam nadzieję, że go zdegustujemy. Pamiętajcie, dajcie lajka, dajcie suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!
Dzięki.